Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jaka jest sytuacja polskich przedsiębiorstw na początku 2023 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zapraszam wszystkich dzisiaj o godzinie 18 na kanał. Będzie następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi z konkursem w tle, do którego już teraz wszystkich zapraszam. Więc o 18 się widzimy. Jaka jest sytuacja polskich przedsiębiorstw na początku 2023 roku? Narodowy Bank Polski opublikował szybki monitoring sytuacji gospodarczej i było tam wiele bardzo ciekawych informacji dotyczących sytuacji polskich przedsiębiorstw i na tym właśnie raporcie będę się dzisiaj koncentrował. W pierwszej kolejności zobaczymy, jaki jest syntetyczny wskaźnik bieżącej sytuacji i przyszłej sytuacji. Jak widzimy, od kilku miesięcy trwa tutaj pogarszanie się sytuacji bieżącej, ale perspektywy już na przyszłość sygnalizują utworzenie lokalnego ekstremum, lokalnego dna, więc być może faktycznie, tak jak mówią nam wskaźniki PMI, za nami dno cyklu koniunkturalnego. Kolejny wskaźnik dotyczy przychodów, dynamiki przychodów przedsiębiorstw. Jak widzimy tutaj, dynamika w ujęciu nominalnym i realnym zachowuje się odmiennie. Oczywiście jest to wpływ inflacji. I co jest bardzo interesujące, jeżeli zobaczymy firmy, które mają przychody krajowe, to w tym wypadku ta dynamika jest ujemna. Natomiast kiedy zobaczymy, jak bardzo rosną przychody firm, które eksportują, które mają sprzedaż zagraniczną, to tutaj widzimy nawrót tendencji wzrostowej, co jest sygnałem, że wszystkie firmy, które mają eksport, bądź też handlują ze światem, mają polepszenie wyników na sprzedaży, mają polepszenie przychodów, natomiast tutaj te, które mają biznes nakierunkowany na kraj, odczuwają negatywne skutki zjawiska, jakim jest inflacja. Ale jakie są wskaźniki dotyczące prognoz popytu na kolejne 2 lata? One zachowują się niezwykle interesujące. Według podziału przeznaczenia na produkcję i przeznaczenia na usługi, tutaj przedsiębiorstwa spodziewają się polepszenia się, jeszcze większego polepszenia się sytuacji gospodarczej i te prognozy są tutaj optymistyczne, ale jeszcze lepiej ten wskaźnik prognoz popytu na 2 przyszłe lata ma miejsce dla eksportu i te firmy tutaj wygląda na to, że Eldorado i te wyniki w przyszłości mają być jeszcze lepsze, przychody mają być jeszcze mocniejsze. Prognozowany jest po prostu bardzo silny wzrost popytu. Co jest jeszcze bardzo interesujące, na przestrzeni ostatnich 3 lat bardzo silnie wzrosły przychody przedsiębiorstw, zyski. Kolejny wykres bardzo dobitnie to pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 3 lat polskie przedsiębiorstwa uzyskują ponad 2-krotnie lepsze wyniki, niż to miało miejsce przed 2020 rokiem i to jest coś, co jest niezwykle interesujące i te wyniki się utrzymują. Nie widać tutaj pogorszenia się bądź też odwrócenia tendencji. Kolejny ciekawy wskaźnik pokazuje, jaka jest marża. Marża na sprzedaży, marża rentowności i rentowność obrotu netto. I jak widzimy, przełom poprzedniego 2021 i 2022 roku przyniósł nam rekordowe poziomy rentowności obrotu netto i wskaźniki rentowności sprzedaży. Natomiast ostatnie kwartały, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na rentowności sprzedaży, pokazują nam utrzymanie tych niezwykle optymistycznych trendów. Jedynie wskaźnik rentowności obrotu netto zaczyna nam tutaj lekko spadać, jednak po prostu
Na chwilę obecną jesteśmy tylko, wróciliśmy do tych poziomów, które były obserwowane w latach 2017-2018, czyli nie można mówić o jakichś negatywnych tendencjach. Kolejny ciekawy wykres pokazuje, jaki jest odsetek przedsiębiorstw rentownych oraz tych z rentownością powyżej 5 i 10%. Jak widzimy tutaj, przedsiębiorstwa, które są rentowne, stanowią prawie ponad 3/4 ogółu przedsiębiorstw, które są w Polsce. Rentowne przedsiębiorstwa, których rentowność jest powyżej 10%, to jest 1 na 5 przedsiębiorstw ma taką bardzo wyraźną rentowność, a firmy, które mają rentowność powyżej 5%, stanowią około 40% odsetka, więc to jest naprawdę bardzo dużo i jak widzimy, utrzymywane są te poziomy, które są osiągnięte po wszystkich zawirowaniach, które miały miejsce w 2020 roku. Kolejny ciekawy wykres pokazuje, jakie są bariery rozwoju w czwartym kwartale 2022 roku dla firm. I okazuje się, że największą barierą, największą bolączką jest inflacja i koszty surowców. Natomiast w ujęciu kwartalnym obserwujemy tutaj największy spadek tej bariery rozwojowej. Natomiast jak bardzo ta bariera odstaje od pozostałych, pokazuje ten wykres. Kolejny na tapecie jest bariera dotycząca płac ZUS-ów i presja dotycząca kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale tylko niecałe 7% przedsiębiorstw uznaje to za barierę do rozwoju, a jeżeli zobaczymy na barierę dotyczącą rozwoju odnośnie inflacji kosztów surowców, to tutaj jest to bariera dla około 20% przedsiębiorstw. Kolejny ciekawy wykres pokazuje, jaki jest ekonomiczny wskaźnik dotyczący nastrojów i jak widzimy, na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy zaczyna on zawracać. Jest to bardzo ściśle skorelowane z zachowaniem wskaźnika PMI, wskaźników dotyczących oczekiwań inflacyjnych i z zachowaniem ceny gazu ziemnego. Kolejny bardzo ciekawy wykres pokazuje kurs euro, przy którym eksport albo import staje się nieopłacalny względem kursu rzeczywistego. I jak widzimy tutaj, polscy importerzy i eksporterzy bardzo dobrze sobie radzą na tle tego osłabienia krajowej waluty, z którą teraz mamy do czynienia. I podobnie dla dolara, tutaj także obserwujemy, że ten poziom, który był ostatnio obserwowany w październiku w okolicach 5 zł, był praktycznie dla większości przedsiębiorstw do akceptacji i nie stanowił tutaj bariery bądź też jakiegoś większego problemu. Kolejne ciekawe wykresy pokazują, jakie są kwartalne prognozy sytuacji oraz odsetek przedsiębiorstw oczekujących poprawy albo pogorszenia się sytuacji. Jak widzimy, ostatnie kwartały nie przynoszą pogorszenia się tych wskaźników, dlatego też te lokalne dno może być faktycznie osiągnięte. Następne ciekawe wykresy pokazują odsetki przedsiębiorstw oceniających niepewność jako wysoką oraz wskazujących na niepewność jako barierę rozwoju i dla około 20% rzeczywiście jest to bariera, która może doprowadzić do perturbacji w przedsiębiorstwie, natomiast ryzyko bankructwa jest tutaj oczekiwane przez tylko kilka procent przedsiębiorstw i widzimy, że negatywne prognozy nie osiągają nawet poziomów ekstremalnych, które były ustanowione 10 lat temu. Także to jest coś, co daje tutaj pewien optymizm. Następny wykres pokazuje odsetek firm mających wakaty, czyli przechodzimy teraz do rynku pracy i obserwujemy także, że sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo optymistyczna, że jest rynek pracownika i że firmy potrzebują pracowników. Widzimy, że ponad 70% przedsiębiorstw odczuwa presję płacową. Inflacja sprawia, że pracownicy proszą o podwyżki wynagrodzeń. Te wykresy w tle bardzo dobitnie to pokazują. I na następnym wykresie widzimy, jaki jest udział firm prognozujących wzrost przeciętnego wynagrodzenia w kolejnym kwartale i ten odsetek zbliża się już do 60%. Kolejne ciekawe wykresy pokazują inwestycje. Jaka jest dynamika inwestycji małych
Jaka jest dynamika inwestycji średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora pozabankowego. No i widzimy, że z kwartału na kwartał jest coraz więcej firm, które decydują się bądź też chcą inwestować i ta dynamika inwestycji jest coraz wyraźniejsza. A nakłady inwestycyjne według formy własności widzimy tutaj, że bez względu na to, czy rozpatrujemy firmy zagraniczne, firmy z sektora publicznego, czy też firmy prywatne, to te inwestycje, nakłady inwestycyjne są na swoich maksimach, na rekordach. Dynamika, zwłaszcza inwestycji zagranicznych, jest bardzo dobrze widoczna. Ta średnia krocząca tutaj jest wprost imponująca, a dynamika na przestrzeni ostatnich 10 lat przekroczyła już 250%, co jest naprawdę fenomenalnym wynikiem. Kolejne wskaźniki dotyczące pokazują nam, jakie są wskaźniki płynności. Pamiętamy, że kryzys w roku 2020 spowodował bardzo silny wzrost wskaźników płynności przedsiębiorstw. No i jak obserwujemy w ostatnich kwartałach, ta płynność zaczęła lekko spadać, ale wciąż jesteśmy na poziomach, które były notowane ostatnim razem w 2018 roku, więc te wskaźniki są bardzo, ale to dość optymistyczne jak na zawirowania gospodarcze, z jakimi mamy do czynienia. I odsetek firm płynnych w klasach różnego rodzaju działalności i dotyczące tego, czy mamy do czynienia z firmami, które eksportują bądź też nie, także dają nam optymizm. Następny wykres pokazuje, jakie jest zadłużenie w przedsiębiorstwach. Jak widzimy na tych wykresach, nie można mówić o tym, że polskie przedsiębiorstwa się zadłużają. Ewidentnie rośnie ilość i procent przedsiębiorstw, które finansują rozwój poprzez kapitał własny. Tutaj ten udział kapitału własnego gigantycznie rośnie na przestrzeni ostatnich 3 lat. Ten wykres po prawej stronie dobitnie to pokazuje. I jaka jest prognoza na popyt, jaka jest prognoza na popytu na kredyt i te źródła finansowania, czyli środki własne, też niezwykle optymistycznie skłaniają do prognoz, że polskie przedsiębiorstwa są bardzo dobrze zabezpieczone przed możliwością wystąpienia perturbacji finansowo-kredytowych, ponieważ finansują swoje inwestycje poprzez kapitały własne. To był taki przegląd i odpowiedź na pytanie, jaka jest sytuacja polskich przedsiębiorstw na początku 2023 roku. Do tego tematu będziemy wracać. Taki raport jest dość często publikowany przez Narodowy Bank Polski. Pokazuje nam teraz sytuację polskich przedsiębiorstw na tle ostatnich kwartałów. No i oczywiście wnioski na rynkach akcyjnych powinny zostać uwzględnione w cenach i te raporty są szczególnie interesujące dla tych wszystkich, którzy inwestują na giełdach. Kiedy już przeanalizowaliśmy sytuację gospodarczą polskich przedsiębiorstw na początku 2023 roku, warto teraz zobaczyć, jaka jest sytuacja na rynkach międzynarodowych i generalnie na rynkach finansowych. Przypominam, dzisiaj kończymy miesiąc, więc zamknięcie świecy miesięcznej będzie miało także bardzo duże znaczenie. Zobaczymy, w którą stronę rynki się będą pozycjonowały, ponieważ jutro zaczynamy niezwykle interesujący początek lutego, początek i końcówkę tego tygodnia. Będziemy świadkami decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, będziemy świadkami decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp, Banku Anglii w sprawie stóp i oczywiście także dane z rynku pracy ze Stanów będą spływały, więc naprawdę aktywność i zmienność w końcówce tego tygodnia powinna być wprost ogromna, a dzisiaj może być sesja wytchnienia, oczekiwania na to, co się wydarzy jutro, chłodzenia wskaźników. Zaczynamy oczywiście od sytuacji na rynku przyszłych stóp procentowych, bo to jest teraz kluczowe. Pierwszy wykres pokazuje implikowaną stopę procentową dla Stanów Zjednoczonych i widzimy, że na przestrzeni ostatnich tygodni tutaj niewiele się zmienia. Cały czas okolice 4,93 są wskazywane jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, co daje potencjał co najmniej jednej pełnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a to się jutro stanie, i być może jeszcze jednej o 25 punktów bazowych. A dla strefy euro, jak to wygląda? Tutaj widzimy, że rynek zakłada bardziej agresywne podwyżki stóp procentowych. Szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma mieć miejsce w lipcu tego roku, a szczyt cyklu w okolicach 3,39.
i to są oczywiście punkty odniesienia na te wydarzenia, które będą miały miejsce jutro, czyli jaka będzie decyzja Fedu, jaka będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego i oczywiście jakie będą dane z rynku pracy. I od tego, jak one się zmienią, te oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, będzie uzależnione to, gdzie i jaki będzie ruch na poszczególnych klasach aktywów w różnych instrumentach finansowych. Przede wszystkim patrzymy na amerykańskie obligacje. One cały czas się konsolidują w okolicach poziomu 3,5%. Ta rentowność się nie zmienia i prawdopodobnie to będzie punkt odniesienia także dla rynkowych stóp procentowych przed Fedem. Patrzymy także na euro-dolara, ale po tych danych makroekonomicznych, które dzisiaj poznaliśmy o rynku pracy z Niemiec, doprowadzono do ruchów w okolice poziomu 1,08 i tutaj zaczyna być ewidentnie prospadkowo na euro-dolarze. Jeżeli amerykański dolar zacznie się umacniać, może być to także powód i pretekst do wywołania korekty na wszystkich aktywach, które wiążą się z ryzykiem, na rynkach emerging markets, na surowcach i być może także na samych indeksach giełdowych. Dlatego każdy spadek poniżej 1,08 należy interpretować bardzo negatywnie dla ryzyka, ale oczywiście jutro wiele się wydarzy po godzinie 20, ale musimy po prostu doczekać cierpliwie na jutrzejszy wieczór po godzinie 20. Widzimy także zanikającą zmienność na dolar-jenie i w tym wypadku tutaj ta zmienność przybiera charakter formacji trójkąta bądź też chorągiewki i z doświadczenia wiadomo, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że już wkrótce dojdzie do wybicia, a analiza wydarzeń makroekonomicznych skłania ku temu, że to właśnie jutro będzie po 20. Ruch także na dolar-jenie i albo opór zostanie pokonany, albo wsparcie. Oczywiście analiza techniczna i to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach i na samym dolarze, raczej faworyzuje wybicie dołem niż górą. Warto być gotowym na takie właśnie scenariusze. Patrzymy także na Bitcoina, ponieważ od wczoraj jest on w korekcie i dzisiaj także utrzymujemy się poniżej poziomu 23 tysięcy dolarów i moim zdaniem dopiero przejście poziomu 22 300, czyli tego wsparcia, który widać na wykresie, pozwoli realnie myśleć o pogłębieniu tendencji spadkowej, a to wzmacniałoby tezę o tym, że rynki w ogóle rozpoczną jakąś korektę spadkową. Jeżeli oczywiście analiza międzyrynkowa będzie temu sprzyjała, to w takiej sytuacji zwiększy się prawdopodobieństwo spadków indeksów giełdowych, ale oczywiście o tym także zadecydują dane z rynku pracy i decyzje banków centralnych. Indeks Standard & Poor's ma dzisiaj tylko jedno zadanie: utrzymać się nad poziomem 4000 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, to dowieziemy na wykresie miesięcznym wybicie rocznej linii Bessy oraz przebicie także średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, a to oczywiście będzie sprzyjało temu, żeby jednak indeksy giełdowe rosły. Dlatego bądźmy bardzo wyczuleni, co się dzisiaj właśnie wydarzy w okolicach poziomu 4000 punktów, a na DAX-ie widzimy, że bronią się okolice 15 tysięcy punktów, czyli także tutaj moim zdaniem średnioterminowa analiza faworyzuje scenariusze prowzrostowe i jestem nastawiony na wzrosty. Amerykański dolar i rentowności, które w tym wypadku faworyzują scenariusze ku temu, żeby pozbywać się ryzyka, powodują, że złoto zbliża się do poziomu 1900 dolarów i właśnie taki test teraz obserwujemy. Ropa naftowa testuje psychologiczny poziom 77 dolarów, a cena miedzi zbliża się do poziomu 9000 dolarów. Więc także tutaj analiza międzyrynkowa będzie nas zachęcała do wywołania ogromnej, dużej zmienności po wszystkich wydarzeniach, które będą miały miejsce od jutra. Dlatego bądźmy wyczuleni na sygnały płynące z rynku surowcowego. I na koniec polskie aktywa. Rynek złotego jest w miarę stabilny, tutaj niewiele się dzieje, zmienność naprawdę jest bardzo niska i ja zaczynam szukać w historii najnowszej momentu, kiedy tak niska była zmienność na rynku euro-złotego, ale na razie 4,70 nie jest w stanie być pokonany, dlatego lekkie scenariusze wzrosty na parze euro-złotego są moim zdaniem faworyzowane. W tym wypadku, w takiej sytuacji, jeżeli równolegle obserwujemy osłabienie polskich obligacji, które wróciły na rentowności do poziomu 6%, a WIG20, który testuje okolice poziomu 1900 punktów, widzimy, że tutaj część inwestorów zamyka swoje pozycje, realizuje zyski z całego stycznia i jeżeli
to wsparcie, które także jest bardzo ładnie widoczne na indeksie WIG20, zostałoby pokonane. Równolegle, gdyby został pokonany opór na polskich obligacjach, poziom 6,10 i na euro złotym ostatnie poziomy 4,72, to analiza międzyrynkowa polskich aktywów faworyzowała wtedy scenariusze przeciwko polskim aktywom, ale do tego jeszcze potrzeba oczywiście pogłębienia tendencji spadkowej na eurodolarze. Także zobaczymy, czy to się stanie, zobaczymy, jakie będą dalsze scenariusze. No i oczywiście zachęcam, drodzy Państwo, do tego, żeby zapoznawać się z wszystkimi innymi dostępnymi materiałami edukacyjnymi. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. A temat, który teraz jest niezwykle istotny, jest to, czy Fed doprowadzi do zmiękczenia swojej polityki. Czy będzie pivot, czy Fed już naprawdę jest bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami, z tym materiałem. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i przypominam, dzisiaj we wtorek o godzinie 18 zachęcam do powrotu na nasz kanał. Będzie następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi z konkursem dla Państwa w tle. Więc zapraszam jeszcze raz, życzę dzisiaj stopy zwrotu i gratuluję wyników za cały styczeń. Pozdrawiam.